Zrobimy dzisiaj przepyszne ciasto marchewkowe z kremem, kajmakiem i polewą czekoladową. Na to orzeszki. Będzie pysznie, mięciutkie, po prostu rozpływa się w ustach. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Zaczynam od ugotowania budyniu. Mam przygotowane 400 ml mleka. Wlewam większość do rondelka i zaczynam podgrzewać. Zostawiam tylko trochę, żeby rozpuścić w nim budyń. Do pozostałego mleka wsypuję budyń waniliowy, 60 g z cukrem i 1 łyżkę cukru jeszcze dodatkowo. Mieszam, aż mi się rozpuści i jak mleko się zagotuje, to wleję do gotującego się mleka i ugotuję gęsty budyń. Po chwili zaczyna gęstnieć. Jak zacznie bąbelkować, to wyłączam. Nakrywam folią spożywczą tak, żeby dotykała budyniu, wtedy nie zrobi mi się kożuch. I studzę całkowicie. Do misy robota wbijam sobie 3 jajka. Do jajek dosypuję pół szklanki cukru i zaczynam ucierać, aż zrobi się taka jasna, puszysta masa. Jajka się ucierają, a ja wymieszam sobie 340 g mąki pszennej z połową łyżeczki sody, łyżeczką proszku do pieczenia, łyżeczką cynamonu i szczyptą soli. Na chwilę odstawię na bok. Jajka się utarły, dolewam pół szklanki oleju rzepakowego i mieszam. Dodaję również pół szklanki miodu. Mieszam jeszcze tylko do połączenia się składników. Do masy dodaję marchewkę startą na tarce o grubych oczkach. Tej marchewki mam 1,5 szklanki. Pamiętajcie, że moje szklanki zawsze mają 250 ml. Mieszam, ale tylko już szpatułką, nie robotem. Do masy przesiewam również mąkę z proszkiem, sodą, cynamonem i solą. I mieszam dokładnie szpatułką, tylko do połączenia się składników. Mam blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Blaszka jest 20 cm na 30 cm. Wykładam moją masę, wygładzam po wierzchu i wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 175 stopni i piekę około 35-40 minut do suchego patyczka. Po tym czasie wyjmuję ciasto i studzę. Sprawdźcie patyczkiem, czy już jest suche. Studzimy. Do misy robota wrzucam 150 g miękkiego masła i zaczynam ucierać. Jak mi się rozetrze, to będę dodawać budyń. Budyń przestudzony całkowicie, nie może być nawet lekko ciepły. Do utartego masła dodaję po łyżce cały budyń. Miksuję, aż mi się wszystko ładnie połączy. I dodaję mascarpone 250 g, jedno opakowanie. Również schłodzone. I masa jest gotowa. Dzięki dodaniu mascarpone jest jeszcze delikatniejsza. Ciasto nam już przestygło, możemy wyjąć je z blaszki, zabrać papier i przekrajamy na 2 części. Dolną część wkładamy ponownie do blaszki i smarujemy dżemem z czarnej porzeczki. Na dżem wykładamy połowę kremu budyniowego, możecie nawet troszkę więcej. Rozsmarowujemy dokładnie po całej powierzchni. I na to pójdzie kajmak.
Przełożyłam go do miseczki i zmiksuję, żeby był bardziej płynny i łatwiej się mi rozłożył na cieście. Możecie go również podgrzać, jeśli wolicie. Wykładamy około połowę kajmaku na masę. I nakrywamy drugą częścią ciasta. Dociskamy lekko. I na wierzch wykładamy pozostałą część kremu. Rozprowadzamy po całości. I na wierzch jeszcze trochę kajmaku. Nasz krem budyniowy jest mało słodki, więc kajmak go fajnie uzupełni. Została jeszcze tylko polewa. Śmietankę, kremówkę 80 ml przełożyłam do rondelka, dodałam łyżkę masła, podgrzewam, ale nie zagotowuję. Musi być mocno ciepła. Dodaję posiekaną jedną gorzką czekoladę. Oczywiście, jeśli wolicie, możecie zamienić na mleczną. I mieszam, aż mi się rozpuści. Oczywiście już mam wyłączony gaz. Jak polewa mi odrobinę przestygnie, to wyciskam ją na wierzch naszego ciasta. Włożyłam sobie ją do woreczka i po prostu przez worek ją wyciskam, żeby nie rozsmarowywać na wierzchu, bo może mi się połączyć za bardzo z masą. Na koniec jeszcze odrobina laskowych orzechów posiekanych. Mogą być dowolne inne, mogą być włoskie, ziemne, to już jak lubicie i jakie macie w domu. Ciasto schładzamy w lodówce, najlepiej całą noc i kroimy na drugi dzień. Ciasto postało już w lodówce całą noc, mogę je kroić. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało i zostawcie łapkę w górę. Do usłyszenia!